Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Dlaczego dolar prawdę Ci powie? Zobacz to. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście zachęcam wszystkich do wzięcia udziału w naszej akcji charytatywnej Ace Market U dzieciom. Link w opisie oraz także tutaj oraz w komentarzu. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Oraz na samym początku informuję, że wszystkie wykresy, które zostały użyte, żeby stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform: Xstation 5, XTB i z Bloomberga. Dlaczego dolar prawdę Ci powie? Zobacz to. Myślę, że warto już teraz bezpośrednio koncentrować się na amerykańskiej walucie, która jest na ostatniej prostej, żeby zacząć dyskontować najważniejsze dane makroekonomiczne, które poznamy jeszcze przed Fedem, czyli fantastyczne dane o inflacji. Dane o inflacji w Stanach Zjednoczonych są niezwykle istotne z tego też powodu, że inwestorzy podczas dyskontowania danych za poprzedni miesiąc zaczęli wierzyć w to, i już tak naprawdę zaczęli wierzyć, że szczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych stał się faktem. Jutro poznamy dane o inflacji producenckiej, a we wtorek poznamy dane o inflacji konsumenckiej. I te dane pozwolą nam ustawić prawdopodobnie całą końcówkę 2022 roku i oczywiście będą miały niezwykle istotne znaczenie i będą rzutować na wycenę wszystkich innych klas aktywów. Dlatego bądźmy bardzo, ale to bardzo czujni. A mając na uwadze ich wielkie przełożenie na amerykańskiego dolara, dlatego patrzmy na amerykańskiego dolara, ponieważ on prawdę powie nam o tym właśnie, w którą stronę będzie chciał zmierzać będą zamierzały podążać aktywa na całym świecie. Być może nawet do pierwszych dni stycznia, ponieważ być może rajd Świętego Mikołaja przerodzi się w tak zwany efekt stycznia i będzie szansa nawet w pierwszych dniach stycznia obserwować na przykład wzrosty indeksów giełdowych, ale warunek jest taki, żeby amerykański dolar po tych danych o inflacji, które poznamy jutro, które poznamy we wtorek, zaczął się osłabiać. Ponieważ jeżeli tak się stanie, to rynki ryzyka na całym świecie zyskają wielkie paliwo do kontynuacji tendencji wzrostowych. No i oczywiście będzie wtedy szansa na bardzo mocne wzrosty nie tylko indeksów giełdowych, ale także na przykład surowców, bitcoina, a przede wszystkim rynków emerging markets, czyli giełdy papierów wartościowych w Polsce, takich jak Polska, rynku krajowej waluty. Patrzymy na amerykańskiego dolara, a on cały czas konsoliduje się w okolicach poziomu 1,05 i widzimy, że systematycznie z dnia na dzień zmienność zaczyna zamierać, a to tylko pokazuje, że naprawdę rynek się pozycjonuje na tych poziomach. Już ci, którzy mieli otworzyć pozycje, to je otworzyli i nie ma już większego kapitału, który chciałby podbijać albo zbijać kursy i prawdopodobnie tak doczołgamy się jutro do tych danych o produkcji inflacji producenckiej, ale przede wszystkim do tych danych we wtorek, które będą miały potencjał wywołania gigantycznej zmienności. No i oczywiście, jak obserwujemy na przestrzeni ostatnich tygodni, wolumen kontraktów i opcji wyraźnie rośnie. To także pokazuje, że inwestorzy wierzą albo w jeden, albo w drugi kierunek, a to jest bardzo dobra wiadomość. I oczywiście punktem odniesienia jest wycena implikowanej stopy procentowej na rynku pieniężnym i tego, gdzie ten szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych może być w Stanach Zjednoczonych. I na chwilę obecną szczyt jest prognozowany na maj 2023 roku na poziomie 4,93%. Czyli oznacza to, że jeżeli jutro dojdzie do podwyżki stóp procentowych, to na początku 2023 będziemy mogli być świadkami jednej albo dwóch skromnych podwyżek o 25 punktów bazowych. Także zobaczymy, co się dalej wydarzy. Natomiast dlaczego dolar prawdę Ci powie i należy na niego zwracać baczną uwagę? Ponieważ na rynku opcyjnym, gdzie niezależnie handluje się opcjami call na wzrosty i opcjami put na spadki, można stosować różnego rodzaju strategie. I jedną z tych strategii, risk reversal, ona nam pozwala ocenić, w którą stronę rynek się tak faktycznie porusza i pozycjonuje. I wygląda na to, że ostatnie godziny przyniosły nam bardzo mocne zakupy opcji put, czyli tych, które wierzą w to, że po tych danych, które poznamy w najbliższych godzinach i w najbliższych dniach,
euro-dolar zacznie jednak spadać, czyli że amerykański dolar zacznie się umacniać, a to miałoby negatywne konsekwencje dla rynków finansowych typu giełda papierów wartościowych, rynek surowcowy, czy też rynek krajowej waluty. Czy tak będzie? Oczywiście zobaczymy, natomiast te obstawiania, te zakłady zaczęły wyraźnie dominować, a gdy popatrzymy na wykres uśmiechów opcyjnych, czyli nałożonych na siebie tych zmienności względem czasu zapadania instrumentu pochodnego, jakim jest opcja i oczywiście oddaleniu od delty, to widzimy jednoznacznie, że zdecydowaną przewagę mają opcje put, czyli inwestorzy bez względu na termin wygasania instrumentu pochodnego obstawiają raczej, bardziej kupują opcję put niż opcję call i co jest także bardzo interesujące, najkrótszy termin ma gigantyczną zmienność w porównaniu z tymi dalszymi, co oznacza, że naprawdę w przyszłym tygodniu i w następnych dniach rynek spodziewa się gigantycznej zmienności na euro-dolarze, czyli na amerykańskim dolarze i oczywiście należy być tego bardzo, bardzo świadomym. Co jest także ważne, pomimo euro-dolara na rynku walutowym są także inne pary walutowe i inne waluty i na tych innych także widzimy wzrost implikowanej zmienności, czyli naprawdę przyszły tydzień i następne godziny zapowiadają się niezwykle interesujące na rynku walutowym. Wiele może się wydarzyć. I pochodną oczywiście tego, co się będzie działo na amerykańskim dolarze i przyszłych stóp procentowych, ich zmiany wynikających z danych o inflacji, będzie wycena tego, jaki jest koszt pieniądza, czyli rynku długu i w tym oczywiście wypadku rynek obserwuje inwersję krzywej dochodowości i widzimy, że inwersja na najbliższej części krzywej dochodowości jednoznacznie sygnalizuje perspektywy recesyjne amerykańskiej gospodarki, więc moim zdaniem takie prawdopodobieństwo jest bardzo, ale to bardzo duże. No i zobaczymy, czy giełda faktycznie zacznie to wyceniać, czy czasem fakt, że stopy procentowe były zdecydowanie na bardzo niskich poziomach względem poziomów historycznych nie jest pewnego rodzaju anomalią i te wskazania dotyczące inwersji krzywych dochodowości się w tym wypadku nie sprawdzą. Giełda będzie o tym decydować, o tym mówiłem od bardzo dawna, że ona dyskontuje przyszłość na przestrzeni następnych 6-9 miesięcy. Jeżeli nie będzie spadać po tych danych o inflacji, będzie rosnąć, to będzie jednak dyskontować miękkie lądowanie amerykańskiej gospodarki i światowej gospodarki. Natomiast jeżeli będą spadki, jeżeli nawróci trend spadkowy, to raczej giełda będzie dyskontować ten scenariusz negatywny, scenariusz recesyjny. Jak widzimy, zachowanie amerykańskich obligacji, one cały czas spadają, rentowności są cały czas już poniżej poziomu 3,50. Widzimy jednak, że w średnim i w długim terminie w okolicach 3,40-3,50% jest wsparcie na rentowności, wsparcie, które ma średnioterminowe znaczenie, więc dalsze ich pokonanie moim zdaniem będzie bardzo trudne, chyba że te dane, które poznamy o inflacji, zaskoczą bardzo pozytywnie. W takiej sytuacji naprawdę kolejne zastępy inwestorów uwierzą w to, że szczyt inflacji w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie staje się faktem i należy wtedy kupować amerykańskie i światowe obligacje, ale w tym wypadku koncentrujemy się na amerykańskich. No i co jest warte odnotowania, poza amerykańskimi patrzymy także na niemieckie, które są także interesujące i w tym wypadku przy poziomie obecnej rentowności w okolicach 1,80. Na koniec pierwszego kwartału 2023 roku niektóre banki inwestycyjne, duże banki prognozują, że ta rentowność zwiększy się i to wyraźnie, że pójdzie kolejna fala wyprzedaży cen, wyprzedaży obligacji, czyli wzrostu rentowności i że za 3 miesiące pod koniec pierwszego kwartału znajdziemy się w rejonie 2,75%. I oczywiście byłaby to informacja negatywna dla ryzyka. I już same indeksy giełdowe. Jeżeli dzisiaj sesja będzie na podwyższonej zmienności, to będzie to moim zdaniem zaskoczenie. Dzisiejsza sesja nie dyskontuje żadnych ważniejszych danych makroekonomicznych, więc powinna być po prostu na przeczekanie. Natomiast wnioski płynące z wczorajszego zachowania ceny, czyli złamania tej dwumiesięcznej linii trendu wzrostowego, są moim zdaniem negatywne. Obserwujemy oczywiście także, że spółki technologiczne podlegają wpływowi rynkowej stopy procentowej. Jeżeli ta rynkowa stopa procentowa
będzie spadać, czyli rentowności pójdą w dół, to w takiej sytuacji lepiej powinny się zachowywać spółki technologiczne. Na to moim zdaniem warto zwrócić uwagę. Kiedy rozpatrujemy amerykańską premię za ryzyko, to warto zwrócić uwagę, że w ujęciu historycznym jest tanio, tak patrząc na perspektywę 10-letnią, ale gdyby zobaczyć na dłuższą perspektywę, to wcale nie jest tanio i myślę, że warto sobie to zwrócić uwagę i ta premia za ryzyko jest dopasowana oczywiście do rentowności amerykańskich obligacji. Natomiast jeżeli zobaczymy na zachowanie giełd papierów wartościowych w Europie i w Stanach Zjednoczonych na przestrzeni ostatnich miesięcy, to naprawdę kolejny wykres pokazuje relatywną lepszą wycenę spółek europejskich niż tych na Wall Street i oczywiście kiedy zobaczymy następny wykres, który pokazuje jak na przestrzeni tych ostatnich miesięcy zachowywały się w ogóle spółki nie ze Stanów Zjednoczonych, to one dawały lepszą stopę zwrotu niż spółki ze Stanów Zjednoczonych i to pomimo właśnie tego, że cały rok jest spadkowy, generalnie jest negatywny dla ryzyka. No i zobaczymy, czy końcówka spróbuje zneutralizować choćby w jakimś większym stopniu tą negatywną stopę zwrotu, która jest od samego początku tego roku na indeksach giełdowych. DAX próbuje korekty, ale ona jest generalnie cały czas płytka. I inne rynki związane z ryzykiem to jest oczywiście Bitcoin. Wykres długoterminowy pokazuje już ponad roczną bessę. Teoretycznie można by oczekiwać jeszcze spadku w okolicach 10-12 tysięcy dolarów i w takiej sytuacji, jeżeli taki spadek miałby miejsce, to wykonałby tożsamą długość, głębokość impulsu spadkowego, jak miała miejsce w ostatnich falach bessy na tej kryptowalucie najbardziej popularnej. No a krótkoterminowy wykres pokazuje, że jesteśmy na najbliższej linii trendu wzrostowego i pomimo małej zmienności, gdyby się okazało, że dzisiaj jest ta linia łamana, w takiej sytuacji Bitcoin zachęcałby także do kontynuacji tendencji spadkowych na indeksach giełdowych. Natomiast z tego scenariusza wyłamuje się zachowanie miedzi. Miedź rośnie, próbuje kontynuować impuls wzrostowy, zaatakować ten opór w rejonie 8600 dolarów. I to jest czynnik, który nie sprzyja tezie o tym, że będziemy mieć nawrót tendencji spadkowych, ale gdyby się odwróciła oczywiście tendencja na miedzi, to zmiana sentymentu na rynku indeksów giełdowych może mieć oczywiście swoje konsekwencje. Pogłębienie tendencji spadkowych będzie zdecydowanie bardziej prawdopodobne. Ja cały czas obserwuję rynek miedzi, który moim zdaniem bardzo dobrze wyznacza te nastroje co do perspektyw gospodarczych w Stanach Zjednoczonych i nie tylko. Moim zdaniem to jest dobry wskaźnik, miernik tego, jaka będzie w przyszłości koniunktura. Rynek złota walczy o swoje wsparcia. Tutaj wszystko także jest uzależnione od zachowania amerykańskiego dolara i rentowności podanych makroekonomicznych i oczywiście także rynek ropy naftowej. Zobaczymy, czy dzisiaj Amerykanie przystąpią do następnej fali wyprzedaży i czy ropa naftowa już punktowo zaatakuje poziom 70 dolarów, psychologiczny poziom. Przypominamy sobie, że w tym rejonie Amerykanie mają zacząć odkupywać swoje rezerwy, odtwarzać swoje rezerwy strategiczne ropy naftowej, więc jestem także ciekawy, czy ten poziom wygospodaruje jakiś impuls wzrostowy, jakieś większe wzrostowe odbicie. I na koniec oczywiście krajowe aktywa. Ten wpis jest stworzony przed dzisiejszym wystąpieniem prezesa Glapińskiego. Ono się zaczyna o godzinie 15 to wystąpienie. Rynek może na nie reagować, będzie oczywiście wyczekiwał wszystkich informacji dotyczących perspektyw inflacyjnych. To jest moim zdaniem najważniejsze zagadnienie podczas wszystkich słów i zdań, które wypowie prezes Glapiński. Rynek złotego jest stabilny, czeka oczywiście na wydarzenia na euro-dolarze z kolejnym impulsem, natomiast obserwujemy dzisiaj kolejną falę zakupów polskich obligacji, a to jest dobra informacja dla ryzyka, ponieważ sygnalizuje napływ kapitału zagranicznego i jest to teoretycznie także dobra informacja dla giełd papierów wartościowych. Natomiast tutaj widzimy zanik zmienności, oczekiwanie na impuls także na euro-dolarze, no i zobaczymy, co przyniesie końcówka tego tygodnia i oczywiście przyszły tydzień, który będzie obfitować w wydarzenia o wielkiej skali dla całego globu, jeżeli chodzi o rynki finansowe. Więc czeka nas bardzo interesujący czas. Dlaczego dolar? Prawdę Ci powie. Obserwujmy to, jakie będą dane o inflacji i warto być wtedy
oczywiście na rynkach finansowych. A jeżeli Ty, drogi widzu, chcesz poszerzyć swoją wiedzę, to zachęcam Cię do materiałów edukacyjnych XTB. Tam na dole link w opisie i w komentarzu. I tematem jest oczywiście cały czas to, czy na rynkach mamy do czynienia z przedwczesnym optymizmem. Jeżeli chcesz się zapoznać z tymi materiałami, zachęcam Cię do tego, żeby kliknąć na dole, w opisie jest link oraz także w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważasz, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, no i oczywiście zachęcam cały czas do wzięcia udziału w naszej akcji charytatywnej Ace Market You Dzieciom, by podzielić się chociaż odrobiną tego, co się posiada. Zachęcam do wsparcia w obojętnie, nawet w skromnej formie. Dziękuję wszystkim za wszystkie wpłaty i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam.